Przyznaję bez bicia, że jesteśmy rozpuszczeni przez importerów nowych samochodów, bo zawsze podstawiają nam fury najnowsze, w najbogatszych wersjach wyposażenia, często w najlepszych wersjach silnikowych, najszybsze, najlepsze, co mają u siebie w ofercie. A wy przecież takich samochodów zazwyczaj nie kupujecie. Na szczęście dzięki współpracy z grupą Cygan, która ma w ofercie ponad 500 samochodów używanych w 5 różnych lokalizacjach w Polsce, możemy wam wreszcie pokazywać również takie auta, jakimi jeździcie. Nie najbogatsze, wcale nie najszybsze, nie najmocniejsze, nie najlepsze, nie najdroższe, tylko takie jak to. Audi Q3. 5-letnie w wersji Polish Edition. Felga 17 cali. Żadnego quattro. Napęd tylko naprzód. Nie ma tutaj 2-litrowego diesla ani 2-litrowej benzyny. Tutaj jest po prostu 1.5 TFSI. 150 koni mechanicznych i 250 Nm. Taniej się w salonie chyba już nie dało. Chwała Bogu, ma lakier metalizowany, a nie biały podkład malarski. Takie ABC. W środku szmateczka na fotelach, a nie skóra. Parę dodatków jest, o tym powiemy później, potem to pokażemy. Czyli taki samochód Audi Q3, który kupuje, a w zasadzie kupowała większość z was, bo ta generacja wychodzi właśnie z rynku, zastępuje ją nowa generacja. Za chwilę jedziemy na prezentację tego samochodu i wam również nową Q3 pokażemy, ale nie wiemy, czy pokażemy po tym, czy przed tamtym. Jeżeli pokażemy tego po tamtym, to tamten będzie już tutaj i możecie klikać. Jak tu się nic nie klika, to znaczy, że tamtego jeszcze nie ma. Najpierw jest ten, potem będzie tamten. Testowane przez nas Audi Q3 ma sprawdzoną historię, ale nie zawsze kupując auto używane mamy taką pewność. Spójrzcie na przykłady raportów Car Vertical, które pokazują historię innych aut i mogą być skutecznym narzędziem w poszukiwaniu sprawdzonego samochodu. A z kodem Karoseria zamówicie raport Car Vertical 30% taniej. Największa ciekawostka. 2020 rok produkcji. Wtedy go ktoś sobie kupił, był pierwszym właścicielem. 36 000 kilometrów przebiegu, bo 7 000 ktoś robił rocznie. Wiesz, ile to auto kosztuje? W grupie Cygan? No, znaczy ja wiem, ale powiedz. W opis odcinka sobie wejdźcie, tam jest link do oferty tego auta. 123 000 złotych, brutto pełna faktura VAT. Co ty kupisz dzisiaj za 123 000 złotych? Przypominam, 36 000 kilometrów przebiegu. Owszem, samochód nosi jakieś tam ślady użytkowania. Na przykład tutaj zauważyłem na masce jest taka ryska, ale ona moim zdaniem jest... Nie, no to w ogóle jest do zdarcia paznokciem, a nie do spolerowania. I parę gdzieś tam jakichś tam mankamentów. Wnętrze sobie obejrzycie później, ale generalnie no, prezentuje się jak nówka, funkiel, sztuka nieśmigana. Daj spokój. 123 000 brutto. To dzisiaj jest trudno dobrze wyposażony samochód miejski kupić za te pieniądze. Może jakiś tam segment C. Nie wiem, Kia, Ceed, coś takiego. O. No nie, no może byś kupił Fabię nową. Z zewnątrz jest czysto, tutaj nie, ale to tylko pokazuje, że to jest prawdziwy samochód, a nie samochód po detailingu głębokim. No to nie jest salonówka, tak? Nie. Jeździł po prostu. 1.5. 1.5. Miękka hybryda już. Mamy tutaj dodatkowy silniczek elektryczny 11 kW, który powinien sprawiać, że samochód będzie oszczędniejszy. To również sprawdzimy. Sprawdzimy, jak działa mild hybrid, bo nie w każdym Audi, którym jeździliśmy, on działał dobrze. Natomiast pytanie do Ciebie. 150 koni, 250 Nm. Co tu jest, mój drogi, do roboty przy tym silniku, przy przebiegu, powiedzmy, 100 000 kilometrów. Tu mamy 36, więc jeszcze 65 do zrobienia. Przy stówce raczej nic, prócz świec zapłonowych. Natomiast przy większych przebiegach zdarzają się, że te auta przyjeżdżają na warsztat z głośną pracą silnika i zdarzają się... Większych to znaczy przy jakich przebiegach? Co, ja pierwszy, który robiłem, to miał jakieś 180 000. A nie, no to sporo większe, czyli nie 105, no, 110, nie 105, tylko 180. Tak. Natomiast w jednym mi zgłaszał przy 140 000 mniej więcej. A co, z czego wynika Problem ta jest głośna taki, praca? że wada konstrukcyjna, najprawdopodobniej konstrukcyjna samego popychacza rolkowego na zaworach, tam igiełki wypadają z nich i potrafią się zawory podeprzeć i miałem w takim jednym przypadek, że zawór się Kosztowna odparł. No sprawa? musieliśmy głowicę wymienić, nie? O, no to brzmi drogo. Tak.
No a kolejna taka nietypowa ta sytuacja, o której już tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, no wymiana tego rozrządu. No, nie wszystkie warsztaty chcą go robić, bo jest specjalny przyrząd, jest już w zamienniku, pojawiły się te blokady, nie jest duży koszt, natomiast jeżeli tego nikt nie robił... ten rozrząd? Wiesz co, i teraz tak, to jest taka trochę śmieszna informacja od producenta, bo producent mówi przy 220 bądź 240 tysiącach skontroluj pasek rozrządu. Nie wymieniaj, tylko skontroluj. No ale wiesz, no jakby patrzmy na to, że w pasek wymieniamy co 5-6 lat, plus minus, i przebieg. Czyli tutaj Także teoretycznie już powiedzmy nadawałby się, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku z do racji wymiany. okresu, tak. Natomiast nie z przebiegu. Koszt? Nie? Koszt w serwisie to jest około 3000 zł sama robota. Koszt samego rozrządu, czyli zestaw rozrządu, to jest około tam od 500 do 1000 zł, zależy w jakim Tylko procencie. 4 koła trzeba byłoby Tak, zainwestować. mówię tutaj o serwisie autoryzowanym. Okej, a Są nie, warsztaty, które nie robią... autoryzowane? No i ile to wtedy kosztuje? O połowę możemy zejść z kosztów, tak? Czyli gdzieś 2,5-3 tysiące jesteśmy w Plus, stanie się minus. zmieścić z wymianą Plus, minus. rozrządu. Tak. I Dobrze, już się ale nie pojawiają trzeba te silnika blokady. wyjmować, żeby to zrobić. Dostęp jest bardzo prosty, trzeba trochę porozbierać. Fakt, że troszeczkę czasochłonny, bo jakieś 8 godzin. Ciężko jest Okej, ustawić. innych problemów nie mają te motory? Wiesz co, ja się nie spotkałem. Oprócz tego rozrządu jakby problematycznego i kilku takich przypadków, że był głośno, ale to mówię przy dużych przebiegach, no to ja tutaj większych problemów nie pamiętam. Tutaj mamy ten motor połączony ze skrzynią DSG. To znaczy tu się oczywiście S-Tronic to nazywa, 7-biegowy. Kiedyś ten skrót rozwijano Das Scheisse Getriebe, bo te skrzynie lubiły się posypać. Tak. Jak to wygląda w przypadku tych po 2020 roku, tak jak tutaj? W tym wersji, w tym egzemplarzu mamy akurat skrzynię mokrą, czyli tak zwaną całą zalaną olejem łącznie z mechatroniką, czyli tutaj mamy skrzynię DQ381 i ta skrzynia przy małych przebiegach jakby też nie stwarza problemów. Było kilka takich sytuacji, że na warsztacie się pojawiły samochody, które generowały błąd z samej mechatroniki. Jest naprawialny, koszt jest około 2000 zł, jeżeli to zrobimy w zamienniku, w sensie gdzieś tam na warsztacie, który nam naprawi elektronikę. Natomiast gdybyśmy chcieli w serwisie wymieniać mechatronikę, to jest około tam dychy 11 tysięcy Ale złotych. to przy Ale jakim to są przebiegu? naprawdę takie, Sporadyczne że ja bym Ci przypadki. policzył na palcach, ile razy naprawiałem tą skrzynię biegów. Dobrze, a przy jakich przebiegach to było? Powyżej 100 tysięcy. To grubo powyżej 100 tysięcy. A wymiana oleju w samej skrzyni? Tutaj Volkswagen sobie zmienił troszeczkę interwał, bo wcześniej w DSG w tych 6-biegowych mokrych były co 60 tysięcy, tu zmieni na 80 tysięcy. Ale ja jednak wolałbym, żeby klienci zostali jest przy tych interwał 60. czasowy czy tylko przebiegowy? Przebiegowe. Tylko, Przebiegowe. czyli nieważne czy auto ma lat 5, tak jak nasz egzemplarz, czy będzie miało 10 i jeszcze... Producent nic o tym nie mówi, natomiast wiadomo, że olej też się starzeje. Tak jak mówi o oleju silnikowym, wymieniamy go co roku bądź co 15 tysięcy. Tutaj oczywiście jest long life, tak? Tak. No to trzeba o tym pamiętać. I też trzeba pamiętać o tym, że te silniki chcą oleju 0W, 20 bądź 30, zależy to od specyfikacji. Nie wolno zalewać ich 5W30, bo się rozwalają katalizatory. Zawieszenie i hamulce. No tarcza nie jest tutaj spektakularnie duża, więc nie jest. spodziewałbym się kwot idących w 1000 złotych. Zacisk z tego co widzę to też tylko 4-tłoczkowy. Nie, Nie? Ilu? jednotłoczkowy. No to 2-tłoczkowy, bo jeden tłoczek z tej, drugi z tamtej. Nie, Jak? jeden tłoczek. Przyjrzyj się. Gdzie to masz tłoczek? Z tej strony. No dobrze. Jednotłoczkowy. Nie filozuj. No. No. No jak z jednej? No musi być z dwóch stron tłok. Z jednej strony, żeby docisnął nam z tej strony klocek To z i tamtej z jest drugiej jeden strony... tłok, a ty jesteś drugi z tej strony. Tak? No Tak. dobra, niech będzie tak. Dobrze. I jakie są koszty tutaj tarczy, klocków hamulcowych? Tarcze zaczynają się między 350-400 w górę. Zależy jakiego producenta sobie weźmiemy. Oczywiście mówimy tu o zamiennikach. Natomiast klocki już od 280-300 zł za parę, czyli za przednią oś. Bo tarcze kupujemy niestety na sztuki. Amortyzatory, wahacze? Słuchaj, amorek, jeżeli mamy regulację elektroniczną... Nie, tutaj jest standard. Ja mówię w takiej bogatszej wersji, to od Mów ubogiej, to jest Polish 1000 Edition. w górę. Jeżeli to jest Polish Edition, Żenada Line, no to tutaj mamy od 500 zł w górę. Tu nawet nie ma S-Line'a, rzeczywiście. No nie ma też Żenada Żenada Line. Faktycznie. ABC, absolutnie brak czegokolwiek. Fajne, lubię takie samochody. Nie ma co No się jest tanio, spieprzyć. 123 tysiące brutto. Z fakturą. No dobrze, czyli tanio generalnie. Nie brzmi to No, drogo. koszty eksploatacji w ogóle tego silnika Nie brzmi to są drogo. nieduże, nie? Nasza wersja to Sportback i co ciekawe, w momencie kiedy ona pojawiła się na rynku, była około dychę droższa niż standardowe auto. Ale teraz na rynku wtórnym Jest o dychę tańsza. nie, porównywalne są te ceny, bo rynek to zweryfikował po prostu. Natomiast pojemność bagażnika, taka Sauté, to jest 530 litrów i w jednym i w drugim, bez względu na to, czy mamy bardziej ściętą dupkę, czy bardziej płaską. Więc brzmi
to nieźle. Na papierze wygląda to naprawdę dobrze. Przy czym oczywiście no Sportback umożliwia mniej konfiguracji zagospodarowania tego całego bagażnika. No bo jak tutaj masz ścięty ten tył i zdejmiesz sobie tę roletkę, no to tak naprawdę, no co tutaj możesz dopakować? No nic nie dopakujesz tego bagażu. Sandały, dokładnie. Więc jak masz tradycyjną Q3, to jednak tutaj do linii dachu, bo ten dach gdzieś tutaj się kończy, trochę więcej jesteś w stanie upchać. Ale zobacz, że o, jeszcze to usuniemy stąd. Kurwa, tu jest nowy samochód. Siateczka zabezpieczająca, co ciekawe, zobacz, ma tutaj tak jakby możliwość obniżenia podłogi, ale jest to niemożliwe, ponieważ tutaj jest wzmacniacz, a tutaj jest taki styropian, więc nie pojedzie nam niżej ta półeczka. Więc to już jest maksymalna pojemność bagażnika, jaką tutaj mamy. O, to jakie fajne, zobacz, patrz jakie praktyczne. Dobra, dawaj walizy nasze. Bokiem nie wejdzie. Nie wejdzie. Tak nie wyjdzie. Piotrek, o tak? tak, wiesz, no. No tak powiem ci. Uważaj, nie w ten, Tak, wiesz? nisko strasznie. No. Ja dlatego nie lubię tych. O, poszła trochę wyżej. Da się to teraz zapamiętać? Tak. No nie wiem. No teraz jest znacznie lepiej. No nie pozostaje tu dużo miejsca, bo zobacz, jak ta półeczka nam zjedzie. O. To tutaj tak jest, wiesz, no tam plecaczki, jakieś kocyki, śpiworek, podusia, coś takiego. Ale nie jest to 530 litrów. Na bank nie. 530 litrów to wiemy, jak wygląda, nie? 530 litrów naprawdę były bagażniki w naszym programie, które miały poniżej 500 litrów i były przestronniejsze i Większe. łatwiejsze do zagospodarowania. Wiadomo, że już bokiem tego nie ułożymy, tych walizek, no bo o, jak No to nie. wygląda, nie? To samo, ta już tym bardziej, o, to wszystko będzie wystawało. Więc tylko na płasko nie jest tak duży, na jaki wygląda, kiedy tych walizek nie ma w środku, ale plus na przykład za to, że mamy składaną tę część, czyli środkową i możemy sobie przewozić dłuższe przedmioty i jednocześnie 4 pasażerów w środku, haczyki, tutaj na dole uchwyty do zamontowania siatki, ale tak dziwnie to zrobili, że tam są tak ładnie wbudowane w nadkola, a tutaj są z tyłu, chyba do karoserii, nie? Przymocowane tam od spodu. Ale ładne wykończenie. No i nówka sztuka nieśmigana, zobacz, nawet te plastiki bywają bardzo porysowane i zniszczone w samochodach kilkuletnich. Tutaj faktycznie na zderzaku widać, że... No, ale to tak chyba bardziej po myciu, wiesz? Bo to To już po takie, myciu? No zobacz, że takie są, te rysy No są nie, takie. to nie są po myciu. Ja stoję pod światło, więc widzę No, te takie. to nie są po myciu. No, Nie bez powodu to Audi ma 3 w nazwie, bo to jest wielkość A3, jeżeli chodzi o miejsce z tyłu. to jest po prostu 3-osobowy samochód. No i to jest też wada Sportbacka, że jednak tutaj bardziej opada. On jest nieco dłuższy od wersji normalnej Q3, tam chyba o 1,9 cm, ale jest też niższy. Głównie opada ten dach tu w tym miejscu i zobacz, nad głową ja nie mam tutaj po prostu. Musiałbym usiąść o tak i wtedy mogę, ale wtedy kolana już mam po bokach Twojego fotela, a Ty do dryblasów nie należysz. Więc zdecydowanie miejsca dla dzieciaków, dla takich osób 1,70 m, może 1,60 m. Są takie wgłębienia specjalne tutaj w tym fotelu, które rzeczywiście ułatwiają trochę trzymanie kolan, ale i tak tymi kolanami dotykam fotela. Na stopy dużo miejsca. Obniżony masz całkowicie ten ja fotel? obniżyłem, no. No to na stopy jest tego miejsca sporo. Tunel środkowy wysoki, trzecia osoba tutaj tylko awaryjnie. Chociaż patrząc, że jest tutaj podniesiony zagłówek, to ktoś się tu chyba rozgaszczał. O, proszę, ta część się tak składa. Możemy przewieźć sobie dłuższe przedmioty, na przykład karnisz, ale wersja jest tak bidna, że nie ma podłokietnika. Właśnie chciałem się Jest zapytać. elektryczna klapa bagażnika, a nie ma podłokietnika. Na szczęście są nawiewy, ale znowu nie ma USB ani jednego do podładowania urządzeń jakichś, jak dzieciaki na przykład jadą. I nawet, co gorsza, nie ma, słuchaj, tutaj gniazda zapalniczki, żeby można było wpiąć jakąś ładowarkę zewnętrzną. Więc rzeczywiście bidnie. Tapicerka jakaś podstawowa, ale bardzo fajna. Przyjemna w dotyku. Przyjemna i taka w nie jest, dotyku, wiesz, fajnie wykończoną ma tą środkową część z innego materiału, więc wygląda to fajnie, bardzo łatwo składa się. Oho. Ua! Kanapę, proszę bardzo, i ma regulację, czyli można sobie jechać jak na... na garbatego. Przecież to jest, wtedy jest człowiek... O, tak mogę jechać. O, super, teraz mam miejsce nad głową przynajmniej. Fantastyczne ustawienie kanapy, ale z drugiej strony, jak wieziesz dziecko w foteliku odwrotnie do kierunku jazdy, bo masz takiego berbecia, wiesz, który nie ma jeszcze roku skończonego, czy tam kilka tygodni ma, czy kilka miesięcy, no to robisz to w ten sposób i wtedy rzeczywiście masz trochę więcej miejsca, żeby mu wózek na przykład wrzucić do bagażnika.
Nie? No, to plus za to, że tutaj jest dosyć miękko. To nie jest taki standardowy, twardy, chamski plastik, tylko lekko się to ugina i pracuje pod palcem, więc to nie jest oczywiste w tym segmencie i fajnie, że zostało zachowane w Q3. No niektóre te materiały, które są lakierowanym plastikiem, bo to nie jest absolutnie naturalna stal, ani nienaturalne aluminium, no gdzieś tam mają ślady użytkowania, ale przynajmniej nie łuszczy się farba po tych 5 latach. Tu jest miękko, tu jest to materiałowe wykończenie podobne jak na tapicerce na siedzeniach i tu poniżej już plastik, ale tu na przykład 1,5 litrowa butelka wody Ci wejdzie. Tam to musiały jakieś dzieci porysować tę klamkę, powiem Ci, bo tutaj ona jest w idealnym stanie. Mimo że przecież tutaj najczęściej łapiesz, tu najczęściej trzymasz rękę. Nic nie zeszło tego lakieru, nie ma nawet ryski. No i nadal, ten to jest niby miękkie, ale nadal twarde. Ale plastikowe. Czujesz, że to nie jest plastik, ale nadal takie, wiesz, no tutaj też jest tak niby Ale miękko. nie gadaj, bo i tak nie jest źle. Są samochody, Nie. które mają... Powiedziałem, szczególnie jeżeli chodzi o tylne drzwi, gdzie w tym segmencie, nawet w klasie premium, robią je już całe z plastiku, bo to jest tylko segment C. A tutaj, wiesz co, mam takie wrażenie, że to jest takie nadal prawdziwe, solidne Audi. O, jak na to patrzę. Jak na taki na design i na te materiały. W porównaniu z tymi nowymi to sprawia to wrażenie przynajmniej znacznie solidniejszego. Wiesz, no, technologia sprzed 5 lat, nie? Teraz wiesz co jest. A, jedna rzecz. Jedna tylko? Tylko siedzisz, musisz wstać. Fotel jest delikatnie zagięty. A ty się już nie będę Przez to zobacz, weź wstawał. tutaj rękę, tu zobacz, tu. Pomarszczony jest, przez to, że to wystaje i zobacz, przytarty jest tutaj. Nie? Lekko zmechacony, bym No. powiedział, nie przytarty, tylko Myślę, lekko że zmechacony, właścicielem wystarczy mógł być golarka do ubrań. Mógł być jakiś gruby wiór właścicielem. Tak, ale tutaj jest wszystko, weź, bo pewnie pani 50 kg to jeździła anorektyczka, ty ją teraz tak obraziłeś. O, przepraszam. No. Natomiast ewidentnie tutaj zobacz, widać, tu że się często ocierało, jest nie? tak, że w to się siada i tutaj się to zagina i marszczy, a tu wszystko wygląda jak, Nie, ale mówię, to jak tylko nowe. to, tylko to. Generalnie samochód poza drobnymi gdzieś tam śladami eksploatacyjnymi, gdzie tam jakiś dzieciak coś zarysował, gdzie tam jakieś coś na masce się pojawiło, to on wygląda jak nowy. Ktoś I dbał. bierz to pod uwagę, że on ma 5 lat. Czasami 36 tysięcy to samochody mają po roku, nie? Tak, tylko Jak wiesz, we flocie jeżdżą. zaraz niektórzy podejrzewają, że tu były albo jakiś solidny dzwon, albo coś się działo, że to jest wszystko wyprane, że to jest wyczyszczone, przyszykowane, Piotrek, do sprzedaży to jest. No pod maską To jest widzieliśmy. przyszykowane, ja podejrzewam tutaj gruby wał. No pod maską widziałeś, jak był przyszedł. Ja podejrzewam tu gruby wał. Zobacz, pamięć tymczasowa. 118 km ktoś przejechał, 52 km średnia, czyli to nie była jazda po mieście, tylko była też jazda poza miastem. 6,6 litra. No to ja. Ale całą tą, ty 120 km nim zrobiłeś? No, No to ładne, to jest ładny wynik. Kurde. no jak grzeczny kierowca jestem. po ostatnim. 6,6 całkiem nieźle. Czyli masz już doświadczenia z tym samochodem, możesz coś więcej mniej Państwu o nim opowiedzieć. Ja jedno widzę, że o ile z zewnątrz to jest trochę bida wersja, to w środku ma wszystko, czego Nie, potrzebujesz. Nie ma tragedii. Masz normalnie cyfrowe zegary, czyli ten virtual cockpit, masz tutaj porządne multimedia z nawigacją fabryczną, nie mylę się, jest kamera cofania, jest klimatyzacja dwustrefowa, jest grzanie Grzana dupki, pupa, bo wczoraj używałem. jest grzanie dupki, przepraszam bardzo, i efficiency Ci włączę, dobrze? Włączę Ci efficiency, bo chciałbym, żebyś sprawdził i opowiedział nam, jak działa tutaj mild hybrid, bo ja, szczerze mówiąc, fanem mild hybridów w grupie Volkswagena i Audi nie byłem do czasów tej nowej technologii, kiedy to poprawiono w nowej A5, A6 czy w Q5. Już jest ok, natomiast z tego okresu w samochodach, w poprzednich generacjach, no nie działało to tak, jak powinno. Działa bardzo, bardzo fajnie. Mało tego, nie męczy Cię to ciągłe uruchamianie na światło jak gasi. No. To nie męczy Cię tak, jak w poprzednich wersjach, kiedy to było tak, starego tego typu rozwiązanie. No to naprawdę rewelacyjnie się tym samochodem jechało. No zamiast zdrowiutki. No, wiesz, no 36 tysięcy to też nie mamy się do czego przyczepić. Ale on nie jest Klucz tych kluczy, co te kluczy, brzęczą. ale on nie jest ultra komfortowy. W sensie, Ponieważ? co? Ponieważ? Nie, no dobrze wybiera, ale czuć, że to jest takie zawieszenie sztywniejsze trochę. Tak. Ale to może i dobrze, bo masz SUV-a podwyższonego, w związku z czym nie przepłynie Ci super nad wszystkimi nierównościami. Ale jest sztywny. Ale dzięki temu lepiej przejedziesz przez zakręty. Nie, spoko, akceptowalnie. To chodzi mi o to, że nie jest pontonem, nie jest wersalką nie, taką, nie. która
jak na pneumatyce cię tutaj przewiezie, ale jednocześnie będziesz mógł robić takie ruchy na kierownicy, a nie zmieni to toru jazdy samochodu. Więc bardziej tutaj chodzi mi o to, że on jest taki jędrny, ten zawias. Bardzo to, co lubię jednak w grupie Volkswagena, to to, że te wszystkie podłokietniki możesz tak wyregulować sobie i wzdłużnie, i na wysokość, że gdzie byś nie trzymał łokcia, tam dosięgasz do wszystkich najpotrzebniejszych urządzeń, przycisków, pokręteł. To, co lubię, to też autoholda przy tych skrzyniach, czyli on Ci ładnie przytrzyma samochód na postoju. Jedno gniazdo USB standardowe, a drugie już USB-C w 5-letnim samochodzie. Fajnie, że wtedy znalazło się już na to miejsce. I ładowarka indukcyjna jest? Nie ma ładowarki indukcyjnej. A ciekawe, jak gra tutaj, wiesz co? Podstawowe audio. Odpalę może YouTube Music. Oj, oj, oj. No nie, to audio, no niestety to jest chyba największa wada tego egzemplarza akurat. I czasami warto dopłacić do dobrej muzyki, To nie? czasami, to już rozumiem, dleczego Audi w zasadzie w większości testówek, jakie podstawia, daje te wyższe, tak. I love you. No rozpędzaj się. No ale jedziemy w... Dawaj 120, mierzymy go tutaj. Poziom hałasu w środku i do tego spalanie, więc teraz przyciskaj. Ja to zrobię już, skoro zawsze to robię, to zrobię to również teraz, proszę. No takie na betonowej nawierzchni 69 dB. Średnia krajowa, jak Ty to mówisz. Średnia krajowa. Pewnie na takiej asfaltowej to będzie bardziej 67-68. Też to jest średni wynik. Wplasujący je gdzieś tam półtrójkę w połowie stawki. Ale bierz pod uwagę, że mamy auto typu SUV, tak? Czyli mamy auto podniesione, większe opory powietrza, a tutaj jakoś nie słychać tutaj przy ramkach. Tu opony słychać. Tak, tu słychać przy opony. kolejnym samochodzie, gdzie słychać głośniejsze opony niż wyciszenie wozu. Tak, nie? tutaj to w ogóle super. Powiem Ci, nawet mijamy tiry i czasami w autach słyszysz wyraźnie ten dźwięk, nie? Obok tira jak przejeżdżasz, a tutaj jest owszem słyszalny, ale nie jedyne radykalnie. co to ten dźwięk z opony. Tak. Zdecydowanie. No i nie jedziesz 120, tylko lecisz tu do 130, średnio masz 129, no przyszarżowałeś. Troszkę przyspieszyłem. Może być okłamany trochę wynik zużycia paliwa. Panie papieżu, jak panu się jedzie Audi Q3 Sportback? No zadziwiająco dobrze. Moje wrażenia z jazdy są zaskakująco dobre. Także zobaczymy teraz pomiar 0-100 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A najpierw to zobacz to. Ja nawet nie wiedziałem, że ten silnik potrafi być taki ekonomiczny. 5,7 litra, 125 km na godzinę średnia prędkość. Z ekspresówki oczywiście. Stabilna jazda, takie 120, 130. Jednej rzeczy tylko nie zwróciłem uwagi, jak zaglądaliśmy pod maskę, czy on ma ACT, czyli rozłączany cylinder, wiesz? Ma? Ma. Bo nie zwróciłem uwagi. Ma mild hybrid i ma cylinder on demand. Tak. Czyli odłączany cylinder, czyli wtedy mu tylko dwa pracują, nie? Tak. A on wtedy nie powinien wyświetlać tutaj komunikatu? No właśnie powinien, dlatego mówię, nie zwróciłem uwagi, bo ja tutaj chyba, że mieli kamerka zasłania i nie widziałem. Może, ale zużycie paliwa takie naprawdę 5,5 litra, w 6 litrach jak jeździsz spokojnie się zamykasz, a raczej nie kupujesz 35 TFSI, żeby zapierdzielać. TFSI, przepraszam. Nie. TFSI. TFSI. Tak, to hybrydy plug-in. Co ty robisz? Tu jest przycisk, zobacz, Drive Select po prostu, Dynamic, mój drogi. Skrzynię już masz z automatu wtedy w S, nie trzeba tej wajchy tu przekładać, nie? W procesie homologacyjnym wyszło im, że 9,5 sekundy do setki. Nie jest to wynik spektakularny, pytanie czy osiągalny dla tego mizernego silniczka. Ała. Moje uszy krwawią. Jest! No więc odpowiedź na zadane wcześniej pytanie, czy dla tego silniczka jest to osiągalne? Nie. Zdecydowanie nie. 10,59, czyli 10,6 sekundy, ale jeszcze zrób czyli to, mój sekundę, drogi. Ale zobacz, ładno ma promień zawracania. Wiesz? Tak, bardzo ładny. Gotowy? Ja tak. Te konie tam pod maską nie bardzo. O! Nawet przypiszczał. Lepiej. Niewiele lepiej, ale...
Nie, jest lepiej nie mówić. 11,3. Ha, ale to jest fajne. To nie są standardowe fotele, tylko na pewno sobie ktoś dobrał w konfiguratorze lepsze, bo nawet mają wysuwaną część pod udo. Udo się albo się nie udo. I jeszcze masz kołyseczkę. Pozycja za kierowniczką. Super, nie ma na co narzekać. No dobra, Ale i tak wysoko siedzę, wiesz? Ale jest opuszczony. Pozycja za kierownicą, tak, maksymalnie, ale pozycja za kierownicą jest i tak dosyć wysoka. Jeszcze mógłbym mieć możliwość obniżenia go o kilka centymetrów. Jak dla mnie, ale to subiektywne odczucie. Są ludzie, którzy, wiesz, na maksa do góry, żeby lepiej wszystko widzieć i czuć się bezpieczniej. Mało tego, kierownicą robią sobie masaż piersi. Co robią? Masaż piersi. Ja powiem tak. Nie kupiłbym tego samochodu sobie, bo tutaj nie ma w nim emocji. To jest po prostu środek lokomocji z punktu A do punktu B. Ja oczekuję od samochodu trochę więcej emocji, żeby coś się działo, jednak sprawniejszego silnika. Fajny jest napęd na 4 koła i w ogóle, więc to nie jest auto dla mnie. Ale znam dziesiątki osób, naprawdę dziesiątki osób, które by powiedziały, przecież to jest zajebisty wóz. Mnie wystarczy Co ty od niego 150 chcesz? koni. Czego ty szukasz? Akceptowalne spalanie, wystarczająca ilość miejsca w bagażniku, z tyłu dzieciory można wozić, przyzwoite wyposażenie, bardzo dobra jakość, świetnie zachowały się te materiały w tym samochodzie. Więc 123 brutto na fakturę? Panie Człowieku. kochany, good takim- price my Z friend. takim przebiegiem? I fajne jest to, że jednak 5-letnie auto z niewielkim przebiegiem, ale jak jest zadbane, jak jest na bieżąco myte, jak jest sprzątane, jak ma serwis, to ono po prostu ma świetny stan zachowania. No, dziękuję. Tyle ode mnie. Nie dla mnie samochód, ale dla 95% Polaków pewnie tak. A jak jest nas trójka, to To dla silnego. to dla silnego. A bardziej nawet dla silnego żony. O,